Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam, jak w szybki i prosty sposób wymienić baterię w kluczyku samochodowym Audi. I pokażę Wam również, jak zrobić demontaż tego kluczyka. Dlaczego taki demontaż tutaj przeprowadzić? Jest kilka przyczyn. Na przykład sprężynka nam się tutaj niestety uszkodziła w tym mechanizmie wysuwie kluczyka. Chcemy wymienić po prostu obudowę na inny kolor, bądź to nam się po prostu porysowała i oryginalną obudowę, czy ewentualnie wymienić baterię. I teraz zobaczcie, tutaj wewnątrz jest taki zatrzask, więc sobie go wybijamy na zewnątrz. Wybijamy sobie go na zewnątrz i na samym dole widzimy tej obudowy, tej klapki baterii. Podwadzamy sobie. I jeśli chodzi o demontaż tego kluczyka, to jest naprawdę identycznie, bądź bardzo podobnie w innych modelach Audi, na przykład w Audi A3, A4, A5, A6, serii Q, serii B i inne. Jest naprawdę bardzo podobnie. Teraz sobie wyciągamy baterię. Bateria widzicie najlepiej w tym miejscu, dlatego że jest taka wypustka, wycięcie. I jeśli chodzi o baterię, bateria tutaj dość dobrej marki Panasonic. I w tym momencie wymieniliśmy poprawnie baterię w pilocie samochodu Audi. A teraz sobie jedziemy dalej, będziemy demontować obudowę i mechanizm tego kluczyka. I teraz zobaczcie sobie, jakie potrzebujemy torksy. Tu jest Torx T bodajże 6 u samej góry, jest i1, a później sobie zejdziemy na dół i jest bodajże Torx T5. Za chwilę Wam to przedstawię. Tutaj te śrubki są dość długie, więc trzeba troszkę kręcić. Tu jest dość solidnie to wszystko dopracowane. I tak wydawałoby się, że taki kluczyk jest bardzo prosty w demontażu. Może i jest prosty, ale czasem naprawdę lubi pokrzyżować i popsuć nerwów na pewno. Teraz będziemy odkręcać kolejne dwie śrubeczki i widzimy Torx. Nie wiem, czy dobrze widzę, chyba 5. Odkręcamy sobie śrubeczki dolne, jest ich 2. Tu nawet widzicie, chyba są uszczelki w tym kluczyku. Pewnie w razie W, i zapewne pewnie w razie deszczu, a nie jakichś poważnych zanurzeń, na przykład do 1 metra. Chociaż dokładnie nie wiem. Wszystko jest możliwe. I sobie odkręcamy drugą śrubeczkę. Tutaj już będziemy... musimy sobie ją wyciągnąć, bo się tutaj troszkę zablokowała. No i dobra. I teraz zobaczcie, w tym miejscu uważajcie, by Wam tutaj sprężynka nie wyskoczyła bardzo, bo będziecie ją po prostu szukać po mieszkaniu. Tutaj ktoś nam bardzo podkręcił. Widzicie, i sprężynka jest, płytka główna również i cały ten mechanizm wybijania kluczyka. Sprężynka, tak ona wygląda. Wyciągniemy sobie teraz ten mechanizm. Tu w środku jest taka jakby tulejka małych rozmiarów, która łączy ten kluczyk wraz z sprężynką. I jeszcze możemy sobie tutaj wymontować oczywiście, widzicie, to całe ozdobienie po boku. To oczywiście służy również, przede wszystkim służy jako otwór na sam smycz do kluczyka jako karabinczyk. I teraz zobaczcie, jeśli chodzi o płytę główną, tu ma dwa zatrzepy po bokach, pokazuję Wam, a my sobie ją
wyciągniemy z prawej strony. Tu jest dość prosto. Oczywiście nie róbcie tego jakoś tak bardzo nachalnie. Wszystko delikatnie. Ta płytka jest bardzo cienka. Tutaj nie chcielibyśmy w ogóle cokolwiek na niej uszkadzać niepotrzebnie przy na przykład ewentualnej wymianie obudowy. No i zobaczmy, jeśli chodzi o taki demontaż tego pilocika. Może nie jest trudnym demontażem, ale trochę czasu trzeba na pewno poświęcić, a przede wszystkim trzeba mieć odpowiednie tutaj torksy przygotowane. Także wszystko musi być. Tutaj nawet dość sporo elementów z takiego kluczyka. No i dobra, i teraz planujemy ponowny montaż wszystkich podzespołów. No, gdyby ewentualnie na przykład byłaby taka sytuacja, że po demontażu później byłoby trudno Wam złożyć z powrotem na przykład mechanizm tego kluczyka, to warto byłoby się zatrzymać jeszcze na tym filmiku i obejrzeć go w całości. Zakładamy na swoje miejsce płytkę. Tutaj, żeby nam kliknęła na te dwa zatrzaski. Zakładamy obudowę boczną. Tu jest fajnie wszystko zrobione. No, jeśli chodzi o składanie ponowne, raczej bym nie kleił elementów. Tutaj nie ma takiej potrzeby, bo widziałem na filmach, tam ktoś to robił, że kleił. Nie ma takiej potrzeby, trzeba po prostu to zrobić dość szybko, umiejętnie, żeby to wszystko nam weszło i no, przy ponownym przykręcaniu śrubek nam nic nie wyskoczyło z wewnątrz, na przykład sprężynka. I jeśli chodzi o włożenie tego elementu teraz, tej mini tulejki, to no tutaj nie ma innej możliwości, żebyście go włożyli ją w inny sposób, dlatego że tylko w jednym punkcie się idealnie składa. Jeśli chcemy na przykład na inne ząbki nałożyć, nie ma takiej możliwości, więc tutaj nie ma pomyłki. Przynajmniej w moim przypadku tak jest. No i dobra, teraz sobie jedziemy dalej. Jeśli chodzi o sprężynkę, gdyby Wam ewentualnie wyskoczyła i nie wiedzielibyście, jak ją założyć, to na sam dół jest ta mini końcówka, a na samą górę widzimy ten wypust jeszcze. Drucik, który troszkę jest, no, cieńszy, nawrócony dalej. Zakładamy ponownie ten element na swoje miejsce. Tutaj nie ma jakichś innych wytycznych udziwnień. I teraz zróbcie tak, jak ja to robię. Wtedy jest najlepiej. Teraz chyba najważniejszy moment tej całej układanki. Ten drucik, który nam tutaj wychodzi z zewnątrz sprężynki, końcowy, musi się nakładać. Tu Wam pokażę, właśnie tutaj było dość ciężko pokazać, bo był pochmurny dzień, musiałem sobie zaświecić żaróweczkę. O właśnie, tu jest takie mini wycięcie, on tutaj się musi nałożyć. Tu Wam chyba jeszcze raz tak jest pokazywałem. Tak musi być. Tu sobie możemy nakierować oczywiście
I robimy to w taki sposób. Spójrzcie, nakładamy koniec sprężynki na swoje miejsce w drugiej obudowie i przykręcamy około 2 razów w odwrotnym kierunku zegarka. Także musimy sobie sprężynkę po prostu naprężyć. Jeśli to zrobimy odwrotnie w prawo, to po prostu będzie nam się wciągało do wewnątrz ten klucz, a nie na zewnątrz. O właśnie. I teraz możemy już sprawdzić sobie dokładnie, czy nam się wybije. Jeśli w tym miejscu nam się wybije fajnie, to możemy już po prostu go skręcać. O właśnie, widzicie. Jeśli na przykład ewentualnie byście zakręcili sobie tylko raz, to po prostu będzie Wam bardzo słabo to wskakiwało. Na raty, bądź bardzo powoli. Jeśli by się Wam udało przekręcić 3 razy, to wiadomo, że to może Wam po prostu paluszka też obić niechcąco, bo siła jest naprawdę dość spora, jeśli chodzi o zamach. Myślę, że 2 razy spokojnie tu wystarczy. I teraz sobie zakręcamy z powrotem nasze śrubeczki. Tutaj Torxem T5. I powolutku będziemy kończyć. Nawet sobie nie zdawałem sprawy z tego, że taki poradnik mi tutaj zejdzie około, tak teraz widzę na zegarek, około już 14 minuta będzie. Dość długo jak na taki demontaż takiego tutaj kluczyka, ale myślę, że wyjaśniłem Wam wszystko dokładnie co jak, żebyście w ogóle nie mieli problemów. No, na pewno są takie poradniki, jeśli chodzi o ten kluczyk, ale myślę, że coś z tego skorzystacie i powinno Wam się po prostu przydać. Zakładamy baterię na swoje miejsce. Tutaj najlepiej od dołu z tej strony. Dół. I klikamy sobie, o właśnie. Tutaj oczywiście nie dokładamy baterii odwrotnie, tylko tak jak było. I zakładamy na swoje miejsce klapkę baterii. Tu od samego dołu była tam spinka, więc sobie zakładamy i przyciskamy na samą górę. No i to wszystko, jeśli chodzi o poprawny demontaż i wymianę baterii w kluczyku Audi A3 i innych serii. Do zobaczenia w kolejnych poradnikach. Cześć.